Posiadasz konsolę Sega Saturn? Lubisz sobie na swoim Saturnie w coś pograć, a twoja biblioteka gier jest dosyć pokaźna? Grałbyś na swoim Saturnie nawet częściej, ale twoja konsola posiada przypadłość zwaną kulejący napęd CD? A może po prostu chciałbyś oszczędzić napęd CD, bo nawet i działa dobrze, no ale ma już swoje lata, więc nigdy nie wiadomo. Super, zatem ten odcinek jest dla ciebie. Czołem drużyna Tupench, witam wszystkich w kolejnym odcinku, w którym będzie i tabela mądrości, i rzut okiem, i testy, i nauka obsługi. Czyli co będzie? No recenzja będzie. Ano recenzja, bo na warsztat bierzemy taki oto kartridż zwany Saru, który to kart umożliwi odpalanie obrazów gier z karty microSD na twoim Saturnie bez wielkich kombinacji, bez zagłębiania się w jakieś techniczne sprawy, bez potrzeby nauki obsługi lutownicy. Po prostu wpinasz kartridż, rzucasz kartę SD i odpalasz co tam sobie chcesz. Także już zapowiada się ciekawie, ale żeby było jeszcze ciekawiej, to nie wszystko, co oferuje ten oto kartridż, bo coś tam ciekawego się jeszcze na nim znajdzie. Zatem, jeżeli chciałbyś się przekonać, co potrafi oraz dowiedzieć się, jak go obsługiwać, zapraszam do obejrzenia odcinka. I oczywiście standardowo pamiętaj, nie bądź sknera, subik, łapka i komentarz. Już teraz. No dobrze, może zacznę od rozkładu jazdy, żeby nakreślić wam, co w tym odcinku tutaj będziemy robić. 1. Tabela mądrości, czyli garść pobieżnych informacji prosto od producenta. 2. Unbox i rzut okiem z bliska na kartę. 3. Przygotowanie karty SD do kartridża. 4. Obsługa i testy. 5. Podsumowanie. I nie wiem po co pokazuję, przecież każdy umie liczyć. Zatem zaczynamy od tabeli mądrości. Saru to urządzenie w formie kartridża wpinanego w slot konsoli Sega Saturn, które umożliwia uruchamianie obrazów gier w formacie ISO-Q z karty microSD wpinanej w kartridż. Potrafi pracować w trybie 1 lub 4-megowego rozszerzenia pamięci, które jest używane przez pewną bibliotekę gier, oferujących dzięki rozszerzeniu czy to więcej efektów dźwiękowych, czy też bardziej płynne animacje. Potrafi pracować w trybie karty pamięci, czyli po prostu zapisywać stany gry lub ustawienia opcji. Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą pliku tekstowego edytowanego z poziomu chociażby notatnika. W pliku tym dokonujemy na przykład wyboru języka, jakim komunikuje się z nami kartridż. Polskiego niestety nie ma. Być może na tą chwilę. Soft urządzenia może być uaktualniany, a update firmware'u ukazuje się niestety tylko od czasu do czasu. Zaznaczyć trzeba, że Saru to nie jest nowy projekt. Ma już parę lat na karku, a dopiero w tym roku coś konkretnego zaczęło się dziać, a autor wypuścił update firmware'u czyniący z urządzenia coś tak prostego w obsłudze i ciekawego dla zwykłego użytkownika. Urządzenie obsługuje pokaźną bibliotekę gier, a na tą chwilę jest to ponad 90% tytułów, jakie ukazały się na Saturnie. Dzięki edycji pliku konfiguracyjnego przechowującego informacje o uruchamianych tytułach można próbować uruchomić niedziałające gry, jednak jest to droga przez mękę, no i kursowanie od komputera do konsoli po edycji. Saru obsługuje karty pamięci nawet 128 GB, co sam sprawdziłem i wymaga, aby karta była sformatowana w systemie plików FAT32 albo exFAT. NTFS nie zadziała, trzeba o tym pamiętać. Urządzenie ściąga zabezpieczenia regionalne, więc możemy uruchamiać tytuły PAL lub NTSC. Na sam koniec info. Saru na tą chwilę nie posiada zaimplementowanych funkcji umożliwiających uruchamianie gier z kopii zapasowych z CD. Może z czasem i kolejnym update'em firmware'u się to zmieni, tylko czy jest to potrzebne? Uważam, że w tym wypadku raczej nie. Skoro tabela mądrości już za nami i wszyscy jesteśmy bogatsi o parę mało przydatnych do życia informacji, to teraz przechodzimy do rzutu okiem z bliska. Co dostajemy po zakupie, jak to się prezentuje. Zatem urządzenie przychodzi do nas w takim oto pudełku. Cóż można powiedzieć? Takie samo pudełko dostajemy z urządzeniem Pseudo Saturn Kai do Saturna. Tutaj nawet się nie chciało chłopakom robić innego jakby pudełka, także dostajemy dokładnie to samo. All in one. To dokładnie to samo, tylko tutaj mamy zaznaczone, że to jest Saru. Tak naprawdę HD Loader, nic więcej. Także, tyle w temacie, to dostajemy. Pudełko jakie jest, takie jest, wiadomo, te boki. Natomiast tył, generalnie krótki opis urządzenia. 1 MB, 4 MB, Action Replay, 8 MB memory. Wszystkie w tych wszystkich trybach to urządzenie potrafi sobie działać. Zatem, otwieramy pudełko, to co jest w środku. Nie jest tego za wiele, nie ma tego za dużo. Otóż dostajemy sam cartridge, sam ten loader. No i ja jeszcze miałem, nie wiem czy tylko ja to miałem, czy to tak jest, dwie takie naklejeczki w pudełku, jeszcze były Sega i Sega Saturn. Także tyle. Dobra, samo urządzenie przychodzi w formie takiego kartridża. Są różne urządzenia. Możemy sobie kupić samą elektronikę bez tej obudowy w innym kolorze, jakiś jasny, zielony przezroczysty, to jest taki ciemny przezroczysty. Do wyboru do koloru co kto lubi. I mam tak, insert SD card, czyli tu kartę od góry, do tego za moment. Tutaj jakieś podziękowania dla TPU, NIC, Saru HD Loader, wspiera memory card i auto 1 plus 4 MB RAM. Takie mamy tutaj rzeczy na tym kartridżu. Przód jest taki, tył jest standardowe informacje, żeby unikać temperatury i tak dalej, dwa wkręty. Od spodu złącze, typowe złącze takie dla Saturna, natomiast od góry mamy złącze na karty SD. I teraz tak, ten sam cartridge
jest dokładnie taki sam jak w przypadku Pseudo Saturna. I co w związku z tym? Otóż to, że tutaj w Pseudo Saturnie mamy taki przełącznik 1 MB, 4 MB, Safecard albo sam Pseudo Saturn. Tutaj więc został wykorzystany ten sam kartridż co w Pseudo Saturn. Została tutaj wklejona taka naklejka, żeby zalepić tą dziurę, która tutaj była w tym przełączniku i mamy miejsce na kartę SD. Karta SD wpinana jest w ten oto sposób, bardzo ładnie, tak. Tyle w temacie, tutaj nie ma co się rozwodzić, jest dobrze, natomiast fajny motyw z tym, że to jest w ten sposób tutaj zaklejony ten otwór. To jest naklejka, ona się poddaje normalnie, nie? Jak się postarać, o już się mi porysowała, postarać się, to zaraz tutaj, prawda, poleci w kosmos. Zatem tak to wygląda. Sam kartridż jest jakości całkiem dobrej, chociaż tak naprawdę miałem Pseudo Saturna i on był lepszej jakości. Ten taki jest już troszeczkę pracujący. Tutaj jakby no oszczędność wzięła górę. No nic, nieważne. W każdym razie takie coś dostajemy. Teraz jeszcze na sam koniec chciałem wam zaznaczyć, wiecie, istnieją jeszcze inne, naprawdę dobre metody zmuszania Saturna do uruchamiania tytułów z karty SD, takie jak na przykład Fenrir, jednak Saru jest tańsze i przede wszystkim bezinwazyjne, no bo to jest sam kartridż, tak? Tam już musimy lutować i tak dalej. To jest bezinwazyjne, czyli podstawia konsolę w oryginale, co dla niejednego gracza ma duże znaczenie, dla mnie też ma duże znaczenie. Wpinamy kartridż, mamy przeróbkę, możemy odpalać sobie tej z karty SD. Wyciągamy kartridż, mamy zwykłego Saturna, tak? Nie ma żadnego problemu. Także taki plus jeszcze tego urządzenia. Dobra, lecimy dalej z tematem. Tutaj nic więcej już tak naprawdę nie ma. A teraz przechodzimy do tematu przygotowanie karty SD. Dlaczego wybrałem opcję przygotowania własnoręcznego, a nie kupiłem sobie od razu zestaw z AliExpress z kartą SD? To nie miało nic wspólnego z oszczędnością. Po prostu w przypadku zakupu bez karty, taką kartę możemy sobie przygotować samemu. Możemy wybrać dowolną wielkość, dowolnej prędkości, markową, dobrej firmy, a to co dostaniemy z Saru, z AliExpress, nie wiem jakiego to jest pochodzenia, jakiej to jest marki, co to w ogóle jest. Dlatego polecam przygotowanie własnoręcznej karty SD, a jest to bardzo prosty proces. Całość operacji zaczynamy od sformatowania karty. Jak wspomniałem wcześniej, musi być to system plików FAT32 lub exFAT. W przypadku tego pierwszego format należy dokonać z poziomu odpowiedniego oprogramowania. Ja osobiście używam softu do obsługi posiadanego przeze mnie Raspberry Pi 400, wygodny, dostępny za free. Następnie ze strony z projektem od TP Unix na GitHub, link w opisie filmu, ściągamy potrzebne pliki i umieszczamy je w odpowiednich folderach na karcie SD. Powinno to wyglądać tak, jak na załączonych obrazkach. Jak widzicie, w katalogu głównym mojej karty SD jest dodatkowy plik. To po prostu ładne animowane tło podczas pobytu w launcherze kartridża. Od taka fanaberia. Na karcie SD tworzymy katalog ISO, do którego wrzucamy posiadane obrazy gier. Możemy je na przykład stworzyć odpowiednim programem z posiadanych już oryginalnych gier. Obrazy powinny znajdować się w całości razem z plikami audio w osobnych katalogach. I tyle w temacie przygotowania karty SD. Jak widzicie, jest to bardzo prosty proces. Tak jak mówiłem, nie ma sensu kupować od Chińczyka, nie wiemy co kupimy. Tutaj wybieramy sobie swoją, jaką chcemy, jakiej prędkości chcemy, jak mówiłem, jakiej wielkości chcemy. Jest to proste, także polecam ten oto sposób, tą drogę, czyli po prostu własnoręczne przygotowanie tej karty. A teraz przechodzimy do testów, omówienie launchera i pokażę wam, jak to urządzenie działa. No dobrze, zatem jak widzicie, kartridż i konsolę, mamy już uruchomioną, kartridż włożony do konsoli. Nie pokazywałem wam procesu odpalania konsoli. Po uruchomieniu dostajemy logo Saturna i uruchamia nam się launcher właśnie z Saru. Jeżeli włożymy kartridż, uruchomimy konsolę i pokaże nam się menu, takie typowe menu obsługi Saturna, czyli tam mamy odtwarzacz CD, możemy uruchomić płytę z grom i tak dalej, dostęp do karty, do pamięci, do zapisów i tak dalej, to znaczy, że kartridż nie został uruchomiony. Są dwie opcje: albo kartridż jest źle obsadzony, trzeba poprawić to, jak siedzi w porcie, albo karta SD nie jest poprawnie odczytywana. Musimy zweryfikować, co zrobiliśmy źle, a może źle obsadziliśmy kartę SD też w urządzeniu. Generalnie po odpaleniu powinny się świecić tam wszystkie trzy kontrolki. Jedna sygnalizuje pracę karty SD, a druga dwie pozostałe prace urządzenia. Powinny się świecić wszystkie kontrolki, no i przede wszystkim po uruchomieniu powinniśmy dostać ten oto launcher. Także jeżeli takie coś dostajemy, to jest dobry już sygnał. I teraz tak, to co widzimy, Saru Boot Menu. Generalnie, jeżeli skopiujecie sobie tam od tego Chińczyka te pliki, które wam pokazywałem z GitHuba, to wszystko jest tutaj po chińsku, tak? Ogólnie języki zmieniamy sobie przyciskami lewo-prawo, tymi tutaj shoulderami. Natomiast
I umieszczę Wam link do pliku konfiguracyjnego, który należy ściągnąć, jeżeli chcemy mieć to tak, jak ja mam tutaj wszystko zrobione. Czyli język angielski przede wszystkim i za chwilę jeszcze dodatkowe jakby takie rzeczy, które są poprawnie zrobione. Jeszcze widzicie w tle miga mi tutaj latają takie kosmos, jakieś gwiazdki. To również jest ten plik, który dograłem animację. Jeżeli nie zapomnę, dorzucę Wam w opisie filmu link do tych takich różnych animacji, które można sobie wrzucić na kartę, wrzucić do kartridża i to będzie po prostu sobie działać, będzie ładował na dzień dobry. Animacje może też grać sobie muzyczka, co kto lubi. Opcje jakie dostajemy. Saruboot menu na samej górze, mam MCU 240627, SS 240627, jakieś są dane i FPGA 05, to jest chyba ten cały firmware jaki jest wgrany, 05. Mamy Select Game, czyli uruchamiamy gry, System CD Player, czyli w tym momencie wychodzimy do playera CD, konsoli, standardowe to takie menu i możemy sobie uruchomić płytę muzyczną, tak? Cała filozofia. Load Game Disk, czyli tutaj ładujemy dyski z grami. Wkładamy oryginał, bo teraz gdy włożymy oryginał do konsoli w tym menu tutaj, to nie wystartuje. Musimy włożyć grę z oryginalną do napędu CD i dać Load Game Disk i w tym momencie załaduje nam się gra po prostu z dysku CD. Także super, cartridge nie niweluje nam możliwości uruchamiania oryginalnych gier. Nie musimy go wyciągać, żeby to robić. Load binary i Serial Debug Shell. Load binary to ładowanie jakichś kodów binarnych, to chyba jakieś inne rzeczy są do... Load binary to jest chyba do update'u firmware'u, mi się wydaje. Natomiast Serial Debug Shell jest po prostu do otwierania portu serial konsoli. Nie mam pojęcia. Ta ostatnia opcja jest dla mnie wielką niewiadomą. Nie wiem czym to jest. Natomiast Load binary nie pokażę Wam tutaj obsługi, bo firmware jest najnowszy. Tutaj sobie... Przypomniałem sobie, tutaj robimy update firmware. Zatem wchodzimy do Select Game przyciskiem A. I mamy wszystkie gry, jakie mamy wgrane na kartę SD. No ja tych gier troszeczkę mam 66 gier w sumie. Summa summarum. Teraz tak, jeżeli użycie tego pliku konfiguracyjnego, do którego link podam Wam w opisie, to wtedy dostaniecie to też, że mamy, jak widzicie, posegregowane alfabetycznie tytuły gier. Od firmware'u 05 bodajże i z tym plikiem konfiguracyjnym on automatycznie będzie nam segregował nasze tytuły. Jeżeli użyjemy bezpośrednio pliku konfiguracyjnego od Chińczyka, to niestety te tytuły będą rozwalone, nie po kolei, będzie miszmasz jeden wielki, natomiast tutaj wszystko nam ładnie segreguje. Także polecam ten plik konfiguracyjny, który będzie w opisie filmu. Co więcej, jest jeszcze to, że on tam ma wprowadzone poprawki do gier, które wcześniej nie były obsługiwane, teraz działają. Wszystko to jest naniesione w tym jednym pliku konfiguracyjnym. Polecam. Jeżeli nie znajdę linku do niego, to wrzucę po prostu gdzieś sam osobiście i udostępnię Wam ten plik konfiguracyjny, żebyście mogli sobie go umieścić na karcie SD, żeby to od razu Wam działało. I mamy wszystkie tytuły. I teraz tak, uruchomimy tytuł jakiś, nie wiem jaki mogę uruchomić tytuł. Niech to będzie Die Hard Arcade, nie, bo ta gra rzuca troszeczkę tutaj, prawda, rozdzielczościami. Uruchomię coś, co na japoński rynek, tak? Coś, co znam, umiem grać i tak dalej. Ciskam przycisk A, ładujemy grę. Loadingi są mega szybkie. To tak naprawdę, no to już, tylko to jest kwestia teraz ładowania tego, to już jest samo to, jak gra po prostu się w tej pamięci rozeznaje i tak dalej. Plus jeszcze obsługa dodatkowego RAMu, bo Alpha trójka wymaga chyba rozszerzenia pamięci, żeby uruchomić. Natomiast już jest. Zobaczycie, jak wyglądają loadingi w samej grze, są bardzo szybkie też. Ładujemy grę. Z napędu CD to się ładuje dużo dłużej. Mamy interko. Czy mi to gra? Muszę sprawdzić. Mi to gra. Wciskam start. Tak. Start. Uruchamiamy grę. Nie będę nic tutaj zmieniał, prawda? Wciskamy A, Arcade Mode. Loading Wam pokażę tylko, że jest bardzo szybki. Niech będzie to. Niech będzie to. Wszystko jedno. Niech będzie Turbo 1. Obojętne. Pierwszy przeciwnik. Oczywiście mamy wersję japońską, więc mamy napisy po japońsku. Tak. Jest. Widzicie, w tym momencie ładuje się z karty już. Nie zdążył się przesunąć. To już jest tak naprawdę załadowane. Ciach. Pierwszy przeciwnik zawsze tutaj dłużej łapie tam wszystko. Natomiast jest. Działa to błyskawicznie tak naprawdę. Gdzie z napędu CD, no tak dobrze to nie działało, tak? Także bardzo fajnie. Działa to bardzo, ale to bardzo dobrze. Dobra, to. Nie będziemy grali, tak? Bo nie chcę tego robić. O, mogłem sobie turbo włączyć, bo jest wolno. No dobra. Zatem, jak widzicie, ja jedną rundkę może spróbuję. Jedną rundkę spróbuję go zrobić, prawda? Okej. Co? Proszę bardzo. Jest. Wciskamy reset. Ciśnięcie reset powoduje, że wyjdzie nam do
do tego launchera Saru. Uruchomi nam się logo Saturna. To są rzeczy normalne. W tym momencie też zapala się Sega, czyli on jakby ładuje grę, tak to wygląda, natomiast on ładuje nam launcher. Zawsze jak coś się ładuje, to wyświetla nam to logo Saturna. No i co? Jesteśmy znowu tutaj w tym menu, tak, i możemy sobie odpalić, żeby jeszcze było miło, mogę sobie odpalić cokolwiek, żeby potwierdzić wam, że to działa, tak? Niech to będzie Metal Slug Super Vehicle, proszę bardzo, cyk. Ładujemy grę. Oczywiście nie wszystkie gry działają. Jeżeli jakaś gra nie będzie chciała się uruchomić, to dostaniemy tylko świecącą się diodkę od pracy karty pamięci i to będzie stało w miejscu. Nie przejdzie dalej, nic się nie pokaże. Dobra, bierzemy to, jest, ok. Załadowane. Nawet nie dojdzie do końca chyba loading, już jest załadowane. Widzicie, jakie są szybkie loadingi? Nie nadąża loading, tak naprawdę. I to wszystko sobie bardzo ładnie działa i śmiga. Tak jak mówiłem, też nie wszystkie gry są obsługiwane. Jakaś część jest nieobsługiwana, natomiast jaka to jest część, nie wiem. Mi tak naprawdę wszystkie działały, które chciałem, które sobie tutaj powrzucałem w kartę pamięci, wszystkie działają, bez najmniejszego problemu. Także powiem wam, że no, ja nie mam powodów do narzekania. Żadnych tak naprawdę. Bardzo dobrze to działa mi. Jestem mega zadowolony. Tyle w temacie. Dobra, kawałeczek pogram sobie i zrobimy podsumowanie, bo tutaj tak naprawdę nie ma co więcej tutaj dodawać, bo... No bo co? No bo działa, widzicie, że działa. Oczywiście mamy Metal Slug na Sega Saturn jest troszeczkę, że tak powiem, zażartuję, troszeczkę źle przekonwertowany. I ta gra tutaj tak, wiem, że narzekam, natomiast tutaj ta gra naprawdę zwalnia. I teraz to zobaczycie, jakie tutaj są mega spowolnienia. Po prostu... O, i tu już było mniej więcej widać. Uwaga, teraz tutaj zniszczę tylko to i patrzcie jak to zwalnia, nie? Ale to jeszcze nic, bo za chwilę jak dojdziemy dalej, no to nie jest... O, takie... Widzicie? I teraz gdzieś poszło, ale znowu jest dużo... O, teraz patrzcie, widać to, jak Saturn radzi sobie z Metal Slugiem, tak? Ta gra ogólnie, no... Ogólnie wolno momentami chodziła, nawet na automatach, natomiast na Saturnie też chodzi wolno. Dobra, to co? Możemy tutaj wcisnąć sobie przycisk A, szybciej się nam ten launcher załaduje. Czy coś jeszcze mogę wam pokazać, jakąś jeszcze jedną grę? Nie ma sensu chyba, bo wszystkie te gry działają i to naprawdę działa bardzo, ale to bardzo dobrze. Bez żadnego problemu, ładuje się błyskawicznie. Pierwsze uruchomienie gry zawsze jest ciut dłuższe, natomiast później to już jest czysta poezja. To jest naprawdę moment i wszystko mamy załadowane, co tylko tak naprawdę chcemy. To co? Tylko odpalę jeszcze ulubioną grę mojego młodego tak naprawdę i tyle. Tak, niech będzie to, tak, one player, tak, tutaj, to niech będzie. I poszli, tak. Bardzo dobra gierka, bardzo fajna gierka. Bardzo fajnej edycji nowej, tak, super. Kolorowo, miło, pięknie, przyjemnie, tak, bardzo ładnie. I tyle w temacie. Dobra, słuchajcie, robimy co? Robimy podsumowanie. Niech się tylko przeniosę do kolejnego etapu. Nie mogę przestać grać. Jak zwykle. Dobrze. Zginąłeś. Wychodzimy jeszcze raz do launchera. Niech się launcher nam załaduje. I robimy szybkie podsumowanko tego całego ambarasu i tematu. No dobrze, a podsumowanie standardowo to będą plusy i minusy, które teraz wam wyszczególnię. Plusy. Uruchamia obrazy gier z karty SD, oszczędzając napęd konsoli. Omija zabezpieczenie regionalne. Pozwala na uruchamianie oryginalnych gier z napędu CD. Posiada szybszy transfer danych z karty niż z napędu, dużo szybsze ładowanie gier. Pracuje w trybie rozszerzenia pamięci 1 lub 4 MB. Oferuje zapis stanów gier, czyli pracuje w trybie karty pamięci. Bezinwazyjne, proste w obsłudze, proste w konfiguracji urządzenie. Cały czas rozwijane i wspierane. Minusy. Urządzenie nie umożliwia odpalania kopii gier z CD. Może w przyszłości to się zmieni, jednak nie wiem, czy będzie to opcja potrzebna. Nie obsługuje całej biblioteki gier Saturna. Ponownie, to może się z czasem zmienić. Update'y firmware'u pojawiają się naprawdę bardzo rzadko. Mam nadzieję, że to się również zmieni, bo jest to rozwiązanie naprawdę ciekawe i dające sporo możliwości. Szkoda by było, gdyby zostało porzucone przez twórcę. I tak to wygląda. Pytanie, czy warto? Uważam, że tak, warto. Jak kto to będzie używał? Czy do odpalania własnych kopii zapasowych, własnych gier posiadanych przez siebie oryginałów, czy ściągnie sobie obrazy z internetu? Prywatna sprawa każdego. Niemniej jednak, jakbyś tego nie używał, polecam zakup tego
urządzenia, jeżeli je potrzebujesz, bo naprawdę ułatwia granie na tej konsoli. Przyjemniejsza się ta współpraca nasza z konsolą, że tak powiem, odbywa, przyjemniejsza się robi, tak? Konsola ożywa, możemy poznać tytuły, których nigdy mogliśmy nie wiedzieć, że są. Możemy odpalać tytuły japońskie, europejskie, amerykańskie, jakie tylko chcemy. Nie ma żadnego problemu, także tak, polecam każdemu, kto byłby zainteresowany tym tematem. To, gdzie kupiłem to urządzenie, wrzucę link, postaram się wrzucić link do AliExpress. Nie wiem, czy będzie jeszcze dostępna ta aukcja, pewnie już teraz archiwalna, natomiast wrzucę link, stamtąd możecie sobie to urządzenie, jeżeli potrzebujecie zakupić, 100% pewne, działa jak należy, nie ma problemu. Polecam bez karty pamięci, bo można ją sobie łatwo zrobić samemu prywatnie, wybrać taką, jaką się chce, bez najmniejszego problemu. Zatem jeszcze raz polecam wszystkim zakup urządzenia, jeżeli tylko tego potrzebujecie. Dobra, także dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam Was, Panchat, i do następnego. Trzymajcie się, cześć!